No tutaj już jest taka mgła, że... No. Stopień. Jest. Ciebie i tak nie widać. Dzień dobry. Jadę MacArthur Causeway, czyli groblą, która łączy Miami Beach z Miami. I tutaj po prawej stronie jest Biscay Bay i na niej wyspy. Wyspy są wszystkie sztuczne. Może były malusieńkie, ale dobudowano. I to jest Star Island. Po lewej stronie, ale teraz nie pokazuję, bo tam nic nie ma, jest port i dzisiaj nie ma statków, więc nic ciekawego, a tu już wieżowce Miami i ten piękny, który wygląda jakby go oplotły liany, to jest zaprojektowany przez Zahę Hadid, wspaniałą architektkę, która tu przyjechała, zakochała się w Miami, no i niestety w 2016 roku bardzo szybko zmarła. I ten wieżowiec, nawet widać tam na dole, wygląda jak drzewo mangrowe, ma takie liane podpory. Bardzo to jest ładny budynek. Mam na imię Małgorzata i to jest ostatnia wycieczka, którą robię w czasie mojego pobytu w Miami. Zresztą jestem zachwycona nim. A to Coral Gable i drzewa mangrowe. Dojechaliśmy. Bardzo ładnie. Dziś jesteśmy na wycieczce. I jest Basia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Maciej. Dzień dobry. dobry. I jest Eduardo. Dzień dobry. Nie wiem, czy Cię pokazałam, ale Cię pokażę. To jest główne wyjście. I jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Fairchild Tropical Fairchild, Garden. to się wymawia? Fairchild. Fairchild. The guy's name was Fairchild. Fairchild. O, to znaczy jego nazwisko było Fairchild. Aha, to jest nazwisko. Kochanie. Dobrze już, dobrze. No już niech ci będzie. Mam stanąć, gdzie jest więcej miejsca do tyłu. Ja wiem, że Ameryka jest duża i wszędzie można No zaparkować. już. Staniemy w Jej, związku z Basia, tym jakie tu. ty masz ciężkie warunki do prowadzenia. No tak, no bo Jakiegoś mi się... komentatora masz? No tak, wślinia się. Przywitała nas w tym ogrodzie botanicznym piękna pani, a on jest olbrzymi, bo on ma 83 hektary, wobec czego idziemy na przystanek wózka elektrycznego, który nas obwiezie najpierw po tym wszystkim, a później będziemy oglądać wybrane fragmenty. O rany, a co to jest? To jest krokodyl. To tu są krokodyle? Jak to jest możliwe? Przecież tu podobno wszędzie są aligatory. No krokodyl jest napisane. A krokodyle bardzo szybko biegają. Just keep your eyes open for the crocodile. Yeah, Oh, there's one. Oh, absolutely. joke. Yeah, there is Oh, one absolutely. crocodile. It's not joke. No, No. joke, I'll show you his Oh. picture. He's got a portrait. There he is. He was right. He's made really substantial. He was a big one. And he was right. big one. Not at this sign, but there's another little clearing back there. He was just hanging out there, sunning himself. This was about a month or two ago. Do you So- guys feed him? I think there's enough fish and birds in the lagoons, so he's well fed. I wouldn't go up and pull his tail, though. Tu jest 75 000 roślin tropikalnych i subtropikalnych i one mogą rosnąć sobie swobodnie, bo to jest wyjątkowe miejsce, gdzie temperatura nie spada poniżej zera, bo na Florydzie wcale nie wszędzie jest ciepło. I pan David Fairchild, którego imię nosi ten ogród, sprowadził do stanu, ojej, ja znam to drzewo, dlaczego ta pani się nie zatrzymała tu? Bym się popisała, że wiem, co to jest. To był cypryśnik błotny i te wystające takie korzonki to są do oddychania,
a korzenie ma poziome i z tego wyrastają takie płuca do oddychania i widziałam to w kurniku w Arboretum w zeszłym roku. Sprowadził warzywa do Stanów Zjednoczonych, bo tutaj nie rosły w ogóle. Także kalafiory, chrzan, pszenicę również, mango, owoce, to on sprowadził tutaj oprócz tych wielu roślin. I trawniki wspaniałe, one są do chodzenia, mało tego, nawet psy mogą po nich biegać. No to jest wyjątkowe. Mało w programie jeszcze przeczytałam, że ogród urządza specjalne party dla właścicieli psów, którzy mogą wtedy poznać się bliżej. A ja koniecznie muszę zobaczyć baobab, bo nigdy nie widziałam, a do tego jest tu baobab, który właśnie pan David Fairchild posadził osobiście w 1938 roku. Wow! Ale kwiaty. I to są na czym te kwiaty? Na tym drzewie, na tym bezlistnym. Ach, na tym łysym. A co to jest za drzewo? O, to Przeczytamy. tam jest gdzieś ta tabliczka. No bo chociaż nauczę się jednego drzewa. Rzeczywiście niebywałe, jest zupełnie suche, a podobno ma tyle kwiatów później. Nie widzę. No wiesz co, więc się nie nauczę. Nie widzę nigdzie żadnej tabliczki. No nie ma tabliczki. Słowo daje nie ma tabliczki. Ja nie wiem, czy to można w jeden dzień wszystko obejść. To jest przepiękne drzewo. Ja nie wiem, czy ja takie widziałam w ogóle. Tak piękne drzewo. Te kwiaty, które go obrastają, dają ten zapach, no jak prawdziwych perfum. Wspaniały. Wspaniały jest ten zapach. No szkoda, że nie mogę go przekazać wam. No i to drzewo jest piękne. I to się nazywa Cannonball Tree, czyli drzewo kul armatnich. Cudowne. Wielbiciele kaktusów to tutaj będą zachwyceni, bo jest ich mnóstwo i rzeczywiście właściwie każdy jest inny. I las palmowy taki sam był. No niby te palmy są takie same, a właściwie każda różna. Te kaktusy tak samo, ale z mapy wynika, że tu gdzieś jest baobab. I jest baobab afrykański. Najstarszy, który rośnie, ma 6000 lat i jest w RPA w Krugers Parku. No, przepiękne i niezwykłe drzewo. Niezwykłe. Po horyzont ciągnące się trawniki i tu jest jeszcze 14 jezior. To jest banan? Tak. No, oto. To są malutkie bananki. O. To są malutkie bananki. To jest kwiat i on do niczego nie służy. To jest kwiat? To jest kwiat, a tam już są owoce i one rosną i z tego są te wielkie kiście bananów. I to jak wypuści ten owoc, to już jest koniec, umiera. Następne musi wyrosnąć. Ten Tak. kwiat? A to w ogóle to nie jest drzewo, to jest trawa. Trawa? Tak, bananowcy są trawy. Trawy czy ziółka? Basiu, powinnaś to wiedzieć. Jejku. Palmy są trawy. Bananowcy są ziółka. Okej, w każdym razie nie drzewo. Nagle pojawia się mgła, no i wchodzimy do lasu deszczowego. A tak się składa, że w lesie deszczowym nad Amazonką byłam 2,5 miesiąca temu, może 3.
stopień. No, tu już jest taka mgła, że... Stopień. Ojej. Jesteś na Mont Blanc? Myśmy tutaj siedzieli sobie na tej ławeczce, ale było ładnie i słonecznie. Ale potem jest tu jakiś ogród zakopiony, ten plon był taki. No sam tym jako w dole. O, trochę podziało. Tu jest bardzo ładnie, ale trudno oddychać. Za dużo jest tej wilgoci, ale ja nie wiem, czy ja tak trafiłam nad tą Amazonką, ale tam w ogóle nie było tyle wilgoci. Nawet to poszycie na dole, które normalnie powinno być wilgotne i dlatego Puszcza Amazońska nie pali się i tam są takie bardzo stare drzewa, ale nawet to poszycie nie było wilgotne. Może to już zmiany klimatyczne i tylko będziemy lasy deszczowe oglądać w takiej formie. W ogrodach botanicznych jako inscenizację. Ale ta inscenizacja dobra była. Naprawdę dobra. Można sobie wyobrazić, jak to wygląda naprawdę. I nie jesteśmy w szklarni, tylko normalnie tak, jak w ogrodzie. To bardzo mi się podobało. W ogóle mi się podoba w tym. Eduardo, możesz powiedzieć, jaki masz problem? Problem jest taki, że biorąc pod uwagę globus, to bliżej jest lecieć z Hongkongu do Miami przez Pacyfik niż przez Azję, czyli przez Atlantyk w pewnym sensie. Płynęli na ten Basia ma takie zdanie, że to nie wiadomo, którędy lecieć. No to myśmy na przykład lecieli do Australii, z Miami do Londynu i z Londynu do Singapuru, a potem z Sydney do LA i z LA do Fort Lauderdale. I co z tego wynika? Jak Z mamy tego lecieć? wynika, że nie ma żadnej różnicy, że zależy jakimi liniami się leci. No, nareszcie wiemy, co mamy robić. Przylecieć żeby tutaj w dolecieć listopadzie, do Hongkongu. przylecieć tutaj na początku listopada, bo jest najfajniejsza pogoda, pomieszkać, zrobić sobie Thanksgiving jak się należy, znaczy się odbyć, potem święta i po świętach w styczniu polecieć do Hongkongu albo w prawo, albo w lewo. No właśnie. No i nareszcie ktoś zdecydował, co mamy robić. Bo ja jestem decision maker, I'm a decider, jak mówił Bush. Krokodyla nie spotkałam, no i całe szczęście. Natomiast tak piękne rzeźby ze szkła, których autorem jest Dale Chihuly, amerykański specjalista od dmuchania szkła. Więc te rzeźby wyglądają fantastycznie w tej zieleni. To bardzo pasuje i są, ja nie wiem, jak można taką rzeźbę zrobić, a potem przewieźć i ustawić w parku i ona stoi. Do zobaczenia za 2 tygodnie już z Sopotu. Do widzenia.